Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka będzie miała tytuł Nowy Świat. Pewnego dnia bajarz z bajarką udali się do Nowego Świata. Podróżowali po Nowym Świecie, oglądali wszystko, co tam było i bardzo się dziwili, bo wszystko, co w tym Nowym Świecie było dla nich nowe, zadziwiające. Zastanawiali się, czy chcieliby i czy chcą przenieść coś z Nowego Świata do tego miejsca, w którym żyją. Zobaczyli narzędzie, które leżało gdzieś na stole. Widać było, że stolarz go używał, bo był to zakład stolarski. Nigdy takiego narzędzia nie widzieli. To było narzędzie, które właściwie pomogło czy pomagało stolarzowi wykonać wszystkie czynności. Jedno narzędzie do wszystkich czynności. No wspaniale, naprawdę, doskonale. Kto wynalazł takie wspaniałe narzędzie? No pewno ten stolarz, a może jeszcze ktoś inny. I znowu spacerowaliśmy. W którymś momencie patrzymy, a pływa po wodzie przepiękny mały stateczek. Zatrzymaliśmy się, a właściwie po chwili usiedliśmy na ławce, a ten stateczek przypłynął do brzegu i naraz po prostu pokazały się pod spodem opony i wyjechał z wody na brzeg. Przyglądaliśmy się z uwagą. Pływa, jeździ po lądzie, ale po chwili schował opony. Tylko pojawiły się jakieś takie dwie opony, koła właściwie, na przodzie i z tyłu jedno koło i wzbił się w powietrze. Pływa, jeździ po ziemi i w dodatku lata, wielofunkcyjny. Wspaniale. Przyglądaliśmy się tak różnym nowym rzeczom i ten nowy świat nas absolutnie zachwycał. W końcu postanowiliśmy zapytać kogoś, kto właśnie szedł ulicą, dlaczego u Was jest tak mało narzędzi do obsługi życia i tego, kim jesteście? Statek, pojazd, samolot, w jednym statku, a tu przed chwilą narzędzie stolarskie, również tylko jedno. Fantastycznie. Dlaczego tak? A wiesz, odpowiedział człowiek, przez wiele lat zastanawialiśmy się, co zrobić, by nadprodukcję na całym świecie zmniejszyć do takich rozmiarów, żeby był umiar we wszystkim. I ludzie wpadli na pomysł, że trzeba produkować wszystko z umiarem, to znaczy ten produkt, który wypuszczają na rynku, przynajmniej ma 3 zastosowania. No dobrze, ale co to Wam dało? Zapytał bajarz. A bajarka, ciekawa odpowiedzi, słuchała. No, co dało? Po prostu dało to, co miało dać. Zmniejszyła się ludzka populacja. Jest nas teraz mniej na świecie. Więcej jest osób wyspecjalizowanych w ramach tego, co produkują, ale są to produkty wielofunkcyjne. Zmieniło się dużo na Ziemi. Jak żeście do tego doszli? W którymś momencie okazało się, że na Ziemi jest nadprodukcja
i trzeba było produkować takie narzędzia wielofunkcyjne. Wtedy też zmniejszyła się liczba ludzi na Ziemi. Wszystko się uporządkowało we wszystkich gatunkach i teraz spójrz, to jest nowy świat. Bardzo piękne, rzekłam. Tak, to piękne. Ludzkość musiała do tego dorosnąć, rzekł człowiek. Czy już to rozumiesz? Tak, rozumiem. I znowu żeśmy spacerowali z bajarzem. Ja bajarka i bajarz. I bajarz w którymś momencie zapytał mnie, czy pamiętasz takie piękne zdarzenie z naszego życia, kiedy byliśmy w kawiarni Nowy Świat, a ulica nazywała się również Nowy Świat, czyli kawiarnia Nowy Świat na Nowym Świecie. Miasto to było piękne miasto. Pamiętasz? To była Warszawa. No tak, pamiętam. Rzeczywiście było to wiele, wiele lat temu, ale o co ci chodzi? No właśnie w takich miejscach, gdy przebywają ludzie i gdy się spotykają i gdy rozmawiają o tym, jak ma wyglądać nowy świat, to krok po kroku kreuje się to w ich życiu, a jeśli służą tymi odkryciami też komuś innym, to i dla nich to owocuje tym nowym światem. Tak, wiem, słowa są bardzo ważne, faktycznie, rzeczywiście. No, ale powiem ci szczerze, rzekłam do bajarza, niespecjalnie dużo pamiętam z tego czasu, bo my też tam byliśmy. Czy to, że dzisiaj trafiliśmy do nowego świata i w nim byliśmy, jest rezultatem tego, żeśmy tam byli, rozmawiali, spotkali się ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi? Było to nawet wiele, wiele razy? Tak, tak właśnie jest. Zatem dobrze będzie, jak będziemy szukać takiego miejsca, które można nazwać nowym światem. Czy nawet najpierw odwiedzić kawiarnię Nowy Świat i w niej porozmawiać o takim nowym, dobrym świecie, zrobić coś dla nowego świata. To fakt. Nowy świat. Nowy, prawdziwy świat. I już wiedzieliśmy, że jak wrócimy z tej podróży, z której zobaczyliśmy, jak to wygląda wszystko w nowym świecie, znowu pójdziemy do kawiarni Nowy Świat, na ulicę Nowy Świat, posiedzimy tam, spotkamy się ze znajomymi, przyjaciółmi i porozmawiamy o tym, jak ma wyglądać nowy świat. A później przygotujemy się do tego krok po kroku i w naszym życiu zaistnieje, będzie też za jakiś czas coś nowego, nowy świat. Bo zmiana każdego dnia się zdarza, każdego dnia jest coś nowego i można powiedzieć, że to też jest każdego dnia nowy świat. Dziękuję cieplutko i serdecznie.